Dostaję masę zapytań o to, jak zamontowałem swoją kamerę GoPro do kasku. Dzisiaj Wam pokażę i powiem Wam, dlaczego to rozwiązanie jest prawdopodobnie najlepszym, jakie zobaczycie. Istnieje dużo różnych rozwiązań, jak zamontować kamerę typu GoPro do kasku. Można na przykład zamontować ją na górę, tak jak to w przypadku takiego kasku Next jest możliwe dzięki takiemu specjalnemu adapterowi, który sobie tutaj wpinamy i dołączamy kamerkę na górę. Niestety dla mnie ma to dwa minusy. Po pierwsze, wygląda się jak Teletubbies, a po drugie to ten kąt patrzenia kamery nie jest dla mnie satysfakcjonujący. Bardziej wolałbym, żeby jednak ten obraz był dużo bardziej przypominający obraz z oczu, więc chodzi o to, żeby kamerę zamontować niżej. Jedyna opcja to jedyna i chyba najlepsza, jeśli chodzi o obraz, moim zdaniem, to jest zamontowanie jej mniej więcej w tym miejscu. I teraz jak to można zrobić? Są jakieś tam na przykład adaptery, czy jakieś takie nasadki na kask, gdzie tą kamerę można zamontować w ten sposób. No ale dla mnie nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ to często przeszkadza w zamykaniu na przykład wizjera, gdzieś to się obsuwa, ta kamera zmienia się kąt za każdym razem i tak dalej. U mnie na blogu zobaczycie, jest taki jeden post, gdzie udostępniam szablon do wydrukowania sobie płytki, którą można sobie wygiąć i domontować do każdego jakby kasku. Natomiast w moim przypadku to, co Wam teraz pokażę, to bardzo prosty zabieg. I potrzebujecie do niego dwóch rzeczy. Po pierwsze kasku Nexa, a po drugie takiego uchwytu standardowego do GoPro. I teraz co robimy? Dlaczego kask Nex? To po pierwsze. Nawet nie dlatego, że po prostu kiedyś researchowałem i moim zdaniem jest to najlepszy kask ADV, ale to, co jest mega super, to ta część jest demontowalna. Do każdego kasku są dokładane dwa takie przody. Możemy sobie zamknąć tutaj szczelnie i ma to też możliwość takiego otwierania sobie. Nice. I to, co ja zrobiłem, wziąłem taki przód kasku, wziąłem mocowanie do GoPro, uciąłem je w połowie i przykleiłem po prostu do tego. W ten sposób mam taki element, który sobie wpinam. Kamerkę, co jest fajne, wpinam sobie tutaj w pozycji takiej, że kamera wisi. Więc nie jest ona ustawiona w ten sposób, ponieważ wtedy bardziej by nas ciągnęła siła do przodu. Kamerka sobie wisi, więc nawet taka 9, która dość dużo waży jak na kamerę, jak na Action Cama, ona sobie tutaj wisi, więc ta siła jest tak rozłożona, że nie czuć tak bardzo tej kamery. Oczywiście zabezpieczamy sobie to taką śrubeczką. I teraz kilka zalet tego rozwiązania. Po pierwsze, jak widzicie, mam tutaj dwa kaski. Na pierwszy rzut oka mogą one wyglądać identycznie, ale nie są to identyczne kaski. To jest standardowy topowy jakby kask, jeśli chodzi o ADV z Nexa. A to jest X-Wing 2, a to jest nowy kask XWRL. Różni się on kilkoma rzeczami. W zasadzie dwa różne przeznaczenia mają. Recenzję możecie przeczytać u mnie na blogu, albo jeśli jesteście zainteresowani, mogę zrobić takie porównanie w filmiku, taki jak ten. Ale wracając do kamery. Mając dwa takie kaski, one przód mają zaprojektowany dokładnie tak samo. Więc przekładam sobie kamerę z jednego do drugiego bez problemu. I cyk. Czy dzisiaj jadę jakiś offroad, zabieram ten kask, mam kamerkę, gotowe. Czy jadę sobie na jakąś dłuższą wycieczkę, czy gdzieś, gdzie
będę potrzebował tego kasku, z łatwością przepinam sobie to do tego kasku i jadę w tym. Przede wszystkim, co jest fajne, to to, że mamy kamerę blisko twarzy, więc na przykład słyszymy, czy ją włączymy, czy ją wyłączymy, czy ona się sama wyłączy. GoPro pika, jeśli zmienia jakiś stan. Więc to jest blisko jakby naszych uszu, jesteśmy w stanie to słyszeć. To, co jest fajne, to jest wkręcone, jakby ta śruba jest wkręcona na stałe. Znaczy na stałe, cały czas podczas podróży. Jeśli chcę ściągnąć na przykład kamerkę GoPro, to ściągam sobie razem z tym uchwytem i to jest mega fajne, ponieważ jeśli... O, włączyła się. Ponieważ jeśli na przykład jedziemy na jakąś dłuższą trasę, to co jakieś 1,5–2 godziny musimy wymieniać tą baterię. I w ten sposób, jeśli mamy to tutaj, bardzo łatwo sobie to ściągniemy, otworzymy, wymienimy baterię bez siadania z motocykla, bez ściągania więcej niż jednej rękawiczki, bez ściągania kasku przede wszystkim. Zmieniamy baterię, cyk, wkładamy i jedziemy dalej. Bardzo wygodna rzecz. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, moim zdaniem, każda ingerencja jakby w kask zmniejsza jego bezpieczeństwo. Są różne jakieś tam, widziałem metody wiercenia w kasku, mocowanie, różnych jakichś mocowań. Nie jestem zwolennikiem tego, bo wiercenie w kasku osłabia tą skorupę i nie powinno się moim zdaniem takich rzeczy robić. To, co tutaj u mnie widzicie, ta mała skrzyneczka, to jest adapter do mikrofonu do GoPro. Ona jest zamocowana tutaj u mnie na takim rzepie velcro, więc mogę sobie to łatwo ściągnąć, jeśli nie potrzebuję, lub zamontować. W przypadku jakiegoś uderzenia czy czegoś, to się bardzo łatwo odczepia. Tak samo ten element podejrzewam, że prędzej by wypadł niż narobił jakiś szkód. Jeśli na przykład jeździmy w terenie i jedziemy przez jakiś las, załóżmy, że będzie dużo gałęzi, dużo patyków i obrócimy się, będziemy chcieli na coś popatrzeć i zahaczylibyśmy na przykład taką kamerą, to w przypadku gdyby to było wwiercone, jakoś zamontowane na stało, no prawdopodobnie by nam głowę wykręciło i mógł być problem. W takim przypadku to, co się stanie przy takiej sile szarpnięcia, to po prostu odpada i tyle. Nie odpadnie to samo podczas jazdy. Jeżdżę już tak 3 lata w taki sposób zamontowaną kamerą, nic się z tym nie dzieje. To, co jest fajne, ustawiamy sobie kąt i przez 2 tygodnie możemy jeździć i ten kąt się nam nie zmieni, zawsze mamy na wideo nagrane tak samo. Co jeszcze? No stąd idzie, z tego adapteru idzie mikrofon do środka. No i podczas jazdy mogę mówić sobie do kamerki i to się fajnie nagrywa, fajnie to jest tłumione. Oczywiście można sobie zgapić to rozwiązanie i na przykład, jeśli nie macie Nexa, po prostu spróbować wkleić to do kasku. Będzie to moim zdaniem trochę gorsze rozwiązanie. To jest naprawdę mistrzostwo i pewnie będę uderzał do Nexa, żeby spróbowali dostać patent od GoPro czy coś takiego, żeby domyślnie takie akcesorium było dodawane do kasków. Ja to przykleiłem klejem dwuskładnikowym. Trzyma się to super mocno. Z drugiej strony jest widoczne, jak ten klej fajnie przez siateczkę przeszedł i jakby zrobiły się takie grzybki, które to jeszcze dodatkowo jakby trzymają. Także nie ma szans, żeby to się odkleiło. Nie ma jakby żadnych wad. No i tak to wygląda. Tak wygląda moje rozwiązanie, jeśli chodzi o GoPro w moich kaskach Nexa. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mam nadzieję, że ci, którzy byli bardzo ciekawi, jak to jest rozwiązane u mnie, mam nadzieję, że znaleźliście odpowiedź. I dajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie więcej takich filmików, gdzie
mówię coś więcej na temat moich rozwiązań, czy to w motocyklu, czy jakieś właśnie tak jak tutaj z kaskiem, czy z kamerą. Jak macie jakieś pytania, śmiało będziemy tworzyć takie materiały, jeśli się Wam podoba. Także dzięki.